Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w troszeczkę bardziej malowniczych krajobrazach. Jesteśmy w Egipcie, dokładnie w Marsalam, w hotelu Blend Elphinstone Resort, tak jak widzicie tutaj nade mną. Tą wycieczkę postanowiłam też wykorzystać dla Was, żeby pokazać Wam, jak wygląda pobyt, tygodniowy pobyt właśnie w takim miejscu dla osoby na diecie bezglutenowej. Były wzloty, były upadki, o wszystkim Wam opowiem. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was bardzo ciekawy i że oczywiście zostawicie łapkę w górę, subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, bo to jest nasza taka pierwsza, dalsza podróż, ale nie ostatnia. Zapraszam do oglądania. Dzisiejszy odcinek będzie podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczyć będzie naszych ogólnych wrażeń z wycieczki, a w drugiej opowiem o tym, co osoby na diecie bezglutenowej będzie interesować najbardziej, czyli jedzenie. Jak widzicie za mną piękne Morze Czerwone, wieje ogólnie tutaj codziennie, tylko jeden dzień był taki, że było bezwiecznie, wtedy też ta pogoda była ładniejsza, te słoneczko było bardziej odczuwalne, ogólnie macie tutaj około 26 stopni w ciągu dnia. Wieczorami robi się chłodno, więc warto, żebyście mieli coś ze sobą na długi rękaw i buciki zakryte. Plaża jest prywatna, tutaj tylko i wyłącznie dla tego hotelu. Woda jest chłodna, jak na Egipt, ale mamy też marzec. Tą wodę można przyrównać do takiej wody w Morzu Bałtyckim w pełnym sezonie, czyli latem. W pierwszym dniu tego wyjazdu doświadczyliśmy też czegoś wyjątkowego, ponieważ to dzieje się tutaj maksymalnie raz, dwa razy do roku, tak nam powiedział ogólnie mieszkaniec. A była to burza piaskowa, nie było widać niczego, ale zobaczycie nagrania, zobaczycie, jak to wygląda. Na wietrze te palmy po prostu wyglądały niesamowicie, było też to coś przerażającego, a piachu w pokoju było bardzo dużo, więc osoba, która sprzątała, miała co robić. Jesteśmy na tle morza, jak widzicie tutaj jest bardzo długi pomost, na jego końcu możecie snurkować. Tam od razu macie rafę kolorową, więc warto ze sobą zabrać okulary do nurkowania oraz rurkę, więc jeżeli ktoś jest odważniejszy, śmiało, ja weszłam tylko raz. Ta głębia mnie przeraziła, udało mi się tylko kilka razy zanurzyć pod wodę, ale i tak uważam, że jest to coś wyjątkowego, coś, co warto spróbować zrobić, żeby doświadczyć tego, co dzieje się pod wodą. Ryby, rafa koralowa, możecie zobaczyć tutaj delfiny i żółwie. Mi się udało zobaczyć tylko delfiny, niestety żółwi nie było. Tutaj w sezonie zimowym, czyli w tym miesiącu marcu, tak jak jesteśmy, plaża zamykana jest o godzinie 17. Myślę, że to jest troszeczkę za szybko, ponieważ słoneczko jeszcze jest na górze. Ale musimy niestety się stamtąd wtedy przenieść, ponieważ obsługa mówi, że koniec opalania. W sezonie letnim plaża jest o godzinę dłużej, czyli do godziny 18. Hotel zapewnia Wam różnego rodzaju atrakcje, żebyście się tutaj nie nudzili. Dla tych mniejszych, dla większych na plaży macie rozciąganie, naukę tańca, siatkówkę plażową. Oni tutaj wołają Was z plaży, czy nie macie ochoty się troszeczkę poruszać. Za mną jest boisko do nogi, więc macie tutaj też możliwość pogrania w piłkę. Jest dużo osób chętnych, ale to też zależy od dnia. Codziennie o godzinie 21 jest pokaz. Był fire show, był comedy show, była dyskoteka, pan grał na wiolonczeli na żywo, był pokaz orientalnego tańca. Taki pokaz trwał około godzinki, tak żeby zagospodarować Wam wieczór. Macie możliwość korzystania z darmowych drinków, piwa, napojów, tego co lubicie.
przylocie na lotnisko będziecie musieli zakupić wizę. Ona kosztuje $25, ale nie dajcie się zmylić, ponieważ od razu na wejściu na lotnisku wołają Was tubylcy, którzy wołają Coral lub inne biuro podróży, gdzie za taką wizę zapłacicie więcej, bo $28. Ja wiem, że to są tylko $3, ale na początku warto wiedzieć, żeby się po prostu nie dać oszukać ani naciągnąć. Gdy dotrzecie do Egiptu, nie włączajcie internetu od polskich dostawców, gdyż jest on bardzo drogi. W naszym przypadku spotkało to się z wyczyszczeniem konta do zera. Na szczęście mieliśmy numer na kartę. Warto pomyśleć też nad zakupem karty z internetem. Na lotnisku macie taką możliwość, my mieliśmy też taką możliwość tutaj w resorcie, jednak nie wiedzieliśmy, że taka możliwość będzie i zakupiliśmy tą kartę z internetem bezpośrednio na lotnisku, zapłaciliśmy za nią kilka dolarów więcej, więc jeżeli nie potrzebujecie tak na już, no to warto z zakupem poczekać do przyjazdu tutaj do hotelu, nie wiem, czy to będzie Blend Elphinstone, czy inny hotel, który sobie wybierzecie z biura podróży. Za mną widzicie budynki mieszkalne, tutaj taki standard pokoju to u nas 3 gwiazdki, tutaj hotel się prezentuje jako 4-gwiazdkowy. Zobaczycie za chwilkę, jak on wygląda. W środku codziennie jest sprzątanie, więc jest czyściutko. Pan sprzątający u nas ma polot, więc po prostu z ręczników robi cuda. Na terenie hotelu znajduje się kilka sklepików, tam kupicie sobie bransoletki, magnesy, jakieś koszulki, t-shirty, możecie też kupić kosmetyki, jest apteka. Osoby, które tam pracują, wychodzą do Was, kiedy przechodzicie obok tego sklepu i chcą Wam po prostu coś sprzedać. Osoby sprzedające bardzo lubią się targować, tak jak Wam mówiłam wcześniej, Egipt jest bardzo dobrym miejscem do ćwiczenia negocjacji. Tutaj możecie nawet z ceny powiedzmy $15 zejść do 4, więc nie bójcie się, negocjujcie tak, żeby cena była też dobra dla Was. Ja chyba tutaj kupiłam koszulkę tak, żeby mieć na wycieczkę na długi rękaw, ponieważ nie spodziewałam się, że będzie mi to tutaj potrzebne. Tak samo wieczorami, tak jak mówiłam, jest chłodno, więc warto mieć coś na długi rękaw cieplejszego, ale też coś takiego na długi rękaw, tylko bardziej przewiewnego, jak na przykład będziecie chcieli jechać na safari i pojeździć na kładach. My podczas pobytu skorzystaliśmy z 3 wycieczek. Jedna to była wycieczka na Stare Miasto, jedna była safari i oczywiście Luxor. Wycieczki te kupowaliśmy bezpośrednio tutaj z biura podróży, od rezydenta. Macie też możliwość wykupienia tych wycieczek od osób lokalnych. Oczywiście to jest tańsza opcja, ale my się troszeczkę baliśmy, że na przykład na miejscu będzie trzeba jeszcze zapłacić za wejścia i cena będzie taka sama, ale baliśmy się też tego, że po prostu ubezpieczenie nie będzie obejmowało jakiegoś wypadku, gdy wykupimy wycieczkę nie od biura podróży, tylko od osób lokalnie tutaj sprzedających.
Tuż obok Blend Elphinstone Resort w Mar Salam znajdują się opuszczone hotele niedokończone ze względów finansowych. W jednym z nich zamieszkuje Beduin Mahmed. Przed jego mieszkaniem znajduje się wystawa suszonych ryb i morskich stworzeń. Mahmed zaproponował nam wspólne wypicie herbaty z hibiskusa. Podczas rozmowy opowiedział nam o swoich znajomych z całego świata. Dzięki gościnności mieliśmy możliwość obejrzenia zachodu słońca na dachu budynku. Zdjęcia wyszły niesamowite. Mahmed opowiedział nam również, czym zajmuje się na co dzień, czyli łowieniem ryb. Na pierwszy rzut oka ten opuszczony budynek może wydawać się nie do zamieszkania. Lecz jest tam doprowadzony prąd, woda, a z okien rozciąga się przepiękny widok na Morze Czerwone i pustynię. Jak sam twierdzi, właśnie w tym miejscu Mahmed znalazł wszystko, co jest mu potrzebne do życia i szczęścia. Beduin opiekuje się również 6 psami, które okazały się bardzo ciekawskie i przyjacielskie. Po lewej stronie widzicie nasz budynek mieszkalny, a tuż obok jest główna restauracja, gdzie codziennie są serwowane 3 główne posiłki w formie bufetu, czyli śniadanie, obiad i kolacja. Śniadanie serwowane było od 7:30 do 9:30. Mnie najbardziej zachwyciły omlety, które przygotowywane były na bieżąco ze składników, które sami mogliście wybrać. U mnie był to ser, papryka, pomidor i cebula. Zachwycił mnie wybór owoców i sałatek. Bardzo smaczne były też twarożki z dodatkami, np. oliwą i curry. Podczas śniadania serwowane były również dania ciepłe w wymarach, np. pieczone warzywa, ryż w różnych odmianach, kiełbaski z cebulą, nadziewane bakłażany, warzywa na parze lub jajka gotowane. Osoby nie będące na diecie bezglutenowej miały możliwość zjedzenia świeżych pączków z dodatkami, różnego rodzaju pieczywa oraz rozmaite ciasta i desery. A do picia soki owocowe, woda, kawa lub herbata. Obiad serwowany był w godzinie 12:30 do godziny 14:30, również w formie bufetu. Tutaj wybór jedzenia był równie bogaty jak podczas śniadania. Sałatki, warzywa, owoce, dania na ciepło w wymarach. Oprócz soków do picia mogliście wybrać coś z procentami, np. piwo lub wino. Kolacja była bardziej uroczysta, ponieważ trwał ramadan. Trwała ona od 18:30 do 21:00. Podczas kolacji była możliwość skorzystania z grilla, na którym przyrządzono codziennie inne mięso, szaszłyki lub rybę. Codziennie można było zjeść coś innego. Ja zabrałam ze sobą własny chleb bezglutenowy, lecz zjadłam jedynie 2 kromki, reszta wróciła ze mną do Polski. Główne posiłki możecie zjeść sobie wewnątrz restauracji, możecie też zjeść na zewnątrz i czując właśnie tą bryzę, ten wiatr. Obsługa jest bardzo dobra, wszyscy są bardzo mili, starają się z Wami porozumieć w różnych językach. Oni tutaj znają i polski, troszeczkę włoskiego, więc starają się być dla Was jak najbardziej na plus. Napoje i posiłki możecie do stolika przynosić sobie sami. Może Wam też w tym pomóc obsługa. Ale jeżeli poprosicie o to, żeby przynieśli Wam jakiegoś drinka, napój lub coś dodatkowego z bufetu na stół, no to oni będą oczekiwać za to jakiejś gratyfikacji. Danie dolara jest dobrowolne, ale nie ma co się oszukiwać, oni tego oczekują. Każdy z gości mógł skorzystać również z kolacji à la carte raz w tygodniu, czyli osobno przygotowanej kolacji, np. w stylu orientalnym lub burgera. Sami wiecie, ja z tego nie skorzystałam, nawet jak zapytałam, czy jest możliwość bezglutenowego burgera, pan zaproponował mi burgera w wersji wegetariańskiej. W Egipcie dieta bezglutenowa jest czymś nowym, kucharze nie są świadomi, czym jest gluten. Gdy próbowałam dowiedzieć się, czy dane danie ma gluten, nie potrafili udzielić mi odpowiedzi. Zdana byłam na intuicję i wygląd dania. Omijałam wszystkie potrawy w sosach, pieczywo oraz te potrawy, które z założenia mogły zawierać gluten. Pomimo tego odnoszę wrażenie, że zdarzyło mi się zjeść coś, co gluten zawierało. Na tą chwilę mam delikatną wysypkę oraz zmagam się z niewielkim bólem brzucha. All Inclusive to ogromny wybór jedzenia bez glutenu, jak i tego jedzenia z glutenem. Jak widać, nie zawsze byłam w stanie prawidłowo ocenić, czy dane danie gluten zawierało. Na terenie obiektu znajduje się kilka barów. Jest bar główny, gdzie napijecie się alkoholu. Ten alkohol jest darmowy, ale są też bary, które znajdują się na plaży. Ale na plaży są osoby, które będą chciały Wam sprzedać drinka za 2 do 4 dolarów. Są to drinki duże, kolorowe, ale jeżeli macie all inclusive, no to myślę, że nie warto, chyba że tylko do zdjęć. Na lotnisku w strefie bezsłowej możecie znaleźć kilka przekąsek bezglutenowych. Udało mi się znaleźć chyba 2 albo 3, są to wafle oznaczone jako gluten free. Niestety większość rzeczy nie jest w 100% tutaj dla nas bezpieczna, musicie czytać skład. Skład jest w języku angielskim, no nie ma tutaj niestety nic w języku polskim, dlatego warto się przygotować i chociażby poznać słówka, które oznaczają gluten, oznaczają pszenicę, czy może zawierać i różnego rodzaju alergeny, jak są w innym języku, żebyśmy byli świadomi, czy to, co kupujemy, jest dla nas bezpieczne.
Mogę Wam powiedzieć, że wycieczkę uważam za udaną. Tydzień, wydaje mi się, że to jest malutko. 2 dni odpadły nam na lot w jedną i w drugą stronę. Tutaj macie też dużo rzeczy, pewnie widzicie za mną sklepiki z pamiątkami, z alkoholem, z papierosami. Są też różnego rodzaju słodycze, napoje, przekąski, bary z kawą, herbatą. Myślę, że warto sobie, czekając na odlot, wypić taką kawkę na wzmocnienie. Ja jej dzisiaj potrzebuję, ponieważ jestem troszeczkę zmęczona. Pomimo tego, podsumowując, było bardzo dobrze. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Oczywiście zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, dajcie znać, czy byliście kiedykolwiek w Egipcie. Jeżeli tak, to w jakim miejscu i jaki hotel warto odwiedzić, gdzie warto spędzić ten tydzień urlopu. Dziękuję Wam bardzo za obecność, za to, że ze mną tu dzisiaj byliście. Trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że bezpiecznie wylądujemy już w Polsce. Cześć!